Przyjechaliśmy do Fazelis i zobaczcie, tutaj już jest więcej samochodów. Stoimy w kolejce, żeby wjechać na teren miasta. Miasto Fazelis zostało założone w 690 roku przed naszą erą przez kolonistów z Rodos i z tego co czytałam, to uprawiane tutaj były róże i to miasto słynęło z produkcji właśnie perfum, a także pachnideł. Idziemy zwiedzać, jest tu sporo zabytków antycznych i jest to miejsce, do którego Turcy przyjeżdżają, żeby skorzystać z kąpieli morskich. Tak wygląda parking. Jak widzicie, jest sporo miejsca i wjazd kosztował tutaj 10 euro od osoby. Ja oczywiście wjechałam na moją kartę muzealną, ale również można było płacić kartą lub lirą turecką. Mamy tutaj bardzo dużo lasów piniowych i oczywiście przepiękne widoki. Można się czegoś napić, zjeść lody. Na terenie tutaj obiektu macie prysznice, macie toalety, a także przebieralnie. Pozostałości po akwedukcie, system wodny. No i zobaczcie, kolejne miasto, gdzie na pewno są mozaiki, bo kawałek tutaj wystaje i te mozaiki są przykryte. Nie wiem dlaczego. Faktycznie tutaj też trwają prace archeologiczne, no ale przecież teraz na ten okres letni mogliby otworzyć. Mamy drogowskaz, czyli tak, od góry idąc, główna ulica, duży hammam, latryny, czyli toalety, mały hammam i teatr. Teraz kierujemy się na główną ulicę. Jakieś mamy tutaj inskrypcje. Czekajcie, bo te schody oczywiście są ogromne. Tak to wygląda. Jest gorąco. Fajnie, że ten wiaterek wieje. Wzdłuż głównej ulicy były często sklepy, były często domy. I tutaj możemy zobaczyć pozostałości po nich. Przed nami latryny. Akurat to miejsce nie jest zbyt dobrze zachowane. Jeżeli chcielibyście zobaczyć takie antyczne latryny, to polecam mój filmik z Efezu. Tam widziałam najlepiej zachowane antyczne toalety. Mały hammam. Zobaczcie. Pięknie widać system ogrzewania podłogowego. Tędy ciepło było przekazywane na posadzkę, która znajdowała się na górze. Szkoda, że nie mogę Wam przesłać tego zapachu. Jest niesamowity, bardzo intensywny. Zgodnie z oznakowaniem jest tutaj agora. Jeśli się nie mylę, to w tym mieście były 3 agory. Dla przypomnienia, agora to jest takie centralne miejsce, gdzie przyjeżdżali kupcy, rozkładali się ze swoimi produktami i można było zrobić zakupy. Tam jest informacja o Akropolis, czyli najwyższe miejsce w miastach antycznych. Mamy informację, że nie wolno używać dronów oczywiście. I zaraz podejdziemy jeszcze do mapy. Tutaj widzimy mapę ze wszystkimi zabytkami. A teraz idziemy się wspinać, żeby zobaczyć teatr. Jest tutaj bardzo ładny, antyczny teatr. Jaki piękny widok tam jest. Tam idziemy, tam się będziemy kąpać, Mariusz. I dookoła oczywiście góry. W tym momencie patrzycie na bramę Hadriana. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj dosyć płytko i słuchajcie, bardzo taki delikatny piasek, przyjemny. Tak to mniej więcej wygląda.
Także sama przyjemność, chociaż muszę przyznać, że woda jest chłodniejsza i no już troszeczkę nam zimno, kiedy słońce gdzieś tam się schowa za chmurkami, także za chwilę wychodzimy. Ostatnia ważna informacja, Fazelis, antyczne miasto, otwarte jest w godzinach od 8 do bodajże 18:30. Dojechaliśmy do naszego ostatniego punktu programu wycieczki, dwudniowej wycieczki w okolice Kemer. Czekajcie. Przyznaję, że już jestem trochę zmęczona, a przyjechaliśmy teraz do Göynük Canyon. Canyon Göynük. Nie wiem kompletnie czego się spodziewać, jestem nieprzygotowana. Tak naprawdę w ostatnim momencie dołożyłam jeszcze tę atrakcję do naszej listy. Sporo miejsc parkingowych, droga troszeczkę taka no nieciekawa z tego względu, że nawierzchnia jest uszkodzona, nierówna. Powiem Wam szczerze, że nie mam jakichś dużych oczekiwań co do tego kanionu. Wydaje mi się, że już widziałam tyle fajnych kanionów w Turcji, że no ten mnie niczym nie zaskoczy. Wydaje mi się, że tutaj najlepiej przyjechać na wycieczkę zorganizowaną z jakimś biurem, ponieważ tutaj się odbywają raftingi, odbywają się różnego rodzaju takie ekstremalne atrakcje. Natomiast zobaczymy, jeżeli chodzi o sam spacer, jak to wygląda. Na pewno bardzo fajne te rzeźby. Pierwsza informacja, bilety kosztowały nas 200 lir i co jestem niemiło zaskoczona, że musiałam zapłacić za pełny bilet. Mój ikamet nie dawał mi tutaj żadnej zniżki, a z tego co czytałam w internecie, to Turcy mają bilety za 60 lir. A tutaj mamy lwa. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Zrobione z kawałków drewna. Woda, która znajduje się w kanionie, ma przepiękny kolor, taki troszeczkę zielony, przypominający może nieco zielony kanion, wodę w zielonym kanionie. Wow, ślicznie to wygląda! Jesteśmy tutaj, można pójść na zipline, taki malutki, ale widzicie najfajniej, tak mi się wydaje, wykupić tutaj wycieczkę zorganizowaną, czyli jakieś raftingi, spływy pontonem, jakieś kanioningi. Kanion jest otwarty od 8 rano do 18:30. Zastanawiałam się, czy mogę wejść do środka, bo chciałam ładne zdjęcie zrobić, ale jest napisane, że nie wolno się kąpać, a dziwne, bo z tego co gdzieś tam czytałam w internecie albo widziałam, to wydawało mi się, że ludzie się tutaj kąpali. Mają tutaj wycieczki takie jak rejsy łodzią i tak jak Wam pokazywałam, kanioning zipline. Ogólnie ładnie to wygląda. Takie przyrodnicze miejsce, natura. Na terenie kanionu są toalety, a także jakieś sklepy, restauracje, ale z tego co ludzie pisali w komentarzach, to jest to bardzo drogi interes. Jak jest gorąco, to można usiąść tutaj przy stolikach, przy wodzie. Malutki wodospadzik i tam zobaczcie ogromna turecka flaga. Kolor wody jest piękny, to trzeba przyznać. Bardzo ładnie na pewno na zdjęciach to wychodzi. O, i mamy tam rybki pływające, nie wiem czy zobaczycie. Powiem Wam, że robi się coraz ciekawiej, dlatego że droga prowadzi tam. Göynük Canyon, 1,5 kilometra. Kawałek idziemy, zobaczymy, najwyżej zawrócimy, no bo my jesteśmy dosyć późno. Tak, żeby później nas nie zamknęli. Nie wiemy w ogóle, gdzie idziemy, w jakim kierunku, co nas spotka. Czy dojdziemy do końca, czy zawrócimy, ale ogólnie bardzo przyjemnie się idzie. Jest wydeptana ścieżka.
Oj, właśnie chyba się skończyła. Droga nam się skończyła, także daleko nie przeszliśmy. Ale jest tutaj taki most. Ja już zaczynam, mi się już ręce pocą. Ten most nie wygląda na jakiś super. Jest informacja, że 5 osób może maksymalnie być. Dobra, nie jest źle, bo ja myślałam, że on jest taki zawieszany, a to jest drewniany. To idę. Ło, Mariusz wszedł i od razu zaczęło się bujać, także troszeczkę się wystraszyłam. O Jezus, jak to się trzęsie. Mariusz, nie trzęś tym! On to robi specjalnie. Jezus. Słuchajcie, ja zaraz będę musiała schować telefon, bo ja nie przejdę. O! Dobra, idę. Powolutku. Dobra, jestem, przeżyłam, mów. I jesteśmy z powrotem na ścieżce, ale tym razem po drugiej stronie. Ej, patrz, kanion jeszcze w prawo, jeszcze kilometr. Z góry mogą spadać kamienie. Taż dusze bilir. Sami nie wiemy do czego, ale zostało nam jeszcze około 700 metrów do przejścia. A kanion ogólnie wygląda trochę jak zapadera. Ostatnie schodki do zejścia i ponoć tam mamy koniec. Ale jak zapytałam Polaków, którzy się wspinali, czy warto, to mówili, że nie brzmiało to jak fajna rekomendacja. No i kochani, dotarliśmy do tego miejsca, gdzie mieliśmy dotrzeć. O, i tam wyruszają. Widzicie? Tam wyruszają na rafting. A tam po drugiej stronie ruszają właśnie raftingi, spływy pontonem. Myślę, że może być to ciekawa atrakcja. Ale faktycznie jak się idzie, no nie jest zły kanion. Ładny, urokliwy. Także jeżeli jesteście w okolicach Kemer, dlaczego by nie? Nagrywam nas, zanim zaczniemy się wspinać z powrotem, dlatego że będziemy cali upoceni i czerwoni. Tak jak wam powiedziałam, ogólnie jest to fajne miejsce, takie związane z przyrodą, można pospacerować, ale przede wszystkim wydaje mi się, że najfajniejsze jest wtedy, kiedy macie wykupioną wycieczkę zorganizowaną i wykonujecie coś ekstremalnego. Dobra kochani, my już się będziemy dzisiaj z wami żegnać, dlatego że czeka nas jeszcze jakieś 3-4 godziny jazdy do domu. Już tego wam nie będę kręcić, także buziaki, papa. Trzymajcie się, papa.